Halo, halo! Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiejszy filmik jest bardzo wyjątkowy dla nas. Jesteśmy podekscytowani, że go nagrywamy. Nie wiemy, jak ten czas minął, ale tak, jesteśmy już w Australii 6 miesięcy. I w tym filmiku mniej więcej poopowiadamy o tym, jak nam minęło to 6 miesięcy, ale my już dużo na tym kanale mówiliśmy plusy, minusy, co tam nam się powodzi, co się nam nie powodzi, więc o tym nie będziemy już tak mówić, że tak powiem. Będziemy po prostu mówić o takich rzeczach, jak na nas wpłynął ten czas, co się u nas zmieniło takiego, może w nas co się zmieniło. Powiemy na przykład też o tym, jak wpłynęło na nas to, że prowadzimy YouTube'a. I może też ogólnie poopowiadamy o tym prowadzeniu YouTube'a, o tym, że nie jest to wcale takie łatwe, o tym, że wcale nie wyszło to tak, jak myśleliśmy, że nam wyjdzie. Wszystko ma swoje plusy, minusy, kochani. Tak więc, tak, plan na ten filmik jest taki, że po prostu podsumujemy te 6 miesięcy, ale nie będzie to filmik siedzony, ja nie lubię filmików siedzonych, ja nie lubię siedzieć na tyłku. Dzisiaj wychodzimy, zaraz idziemy na festiwal latynoski, który się dzieje pod naszym domem znowu, a potem idziemy na jakieś dziwne takie nie naleśniki, tylko sernik na patyku. Także koniecznie oglądajcie, bo będziemy jeść, opowiadać i będzie fajnie. A przez tę całą wypowiedź towarzyszyła mi brudna bluza. Już jesteśmy w drodze, patrzcie jaki tam piękny zachód słońca z palmami. Pięknie. Tutaj jest właśnie taka przestrzeń, tutaj są bardzo drogie i niedobre tacosy. I tutaj idziemy dalej. I tutaj za rogiem jest już nasz festiwal. Popatrzcie jak pięknie, palmy przyozdobione lampkami. Już słychać muzykę latynoską. Ma być jakiś DJ. Także fajnie. Jeszcze nie pokazałam, ale Patryk również do nas już dołączył. Mega zadowolony. Nasz cel na dzisiaj to się najeść. Zobaczymy co tu mają. Coś plant-based. Znowu sprzedają. Pani tutaj sprzedaje kolczyki, to już widzieliśmy raz. Zobaczymy co tu mają ciekawego. Zamawiamy właśnie. Patryk zamawia to tutaj. To drugie. Są to, w sumie nie wiem, takie zielone banany, placki z takich zielonych bananów. Tutaj mamy 3 małe placki, kosztują nas $14. Staniemy numerek. Jedzonko. Strasznie nie lubię jak wyglądam z takimi włosami w kamerze. Wyglądam jakbym nie miała włosów, albo była łysa, albo coś, no ale cóż, trudno. Już tak wyszłam z domu, więc tak teraz będziecie oglądać. Cóż na to poradzę. Tak, mamy jedzenie. Ten festiwal nie jest tylko hiszpański, tylko też właśnie są miejsca z południowej Ameryki. To jest latynoski. A, latynoski. A to chyba mówiłam, że latynoski. No to okej, latynoski. Jest jak przyszedł też jest. Dostaliśmy, teraz dajemy sobie sweet chili sosu na to i zobaczymy co z tego będzie. Wygląda bardzo przyjemnie. Więcej piesków. Idziemy. Tak, tu mamy churrosy, tutaj mamy sprzedaż, tutaj mamy DJ-a. Idziemy szukać stolika. Nie ma stolików, więc siedzimy na betonie i... Aha, tego się nie da w ogóle połamać. Dobrze, jednak trzeba wziąć w ręce. Ten placek w sumie nie ma smaku. Po prostu czuć kurczaka, który jest na nim. Powiem wam tak, placki ziemniaczane dużo lepsze, ale fajne, takie może lekko słodkie były. Bardzo lekko, ale 3 placki za $14 to średnia cena. No ale jest to też taki food truck, więc to też trzeba brać pod uwagę. Także ubrudziliśmy się cali. Idziemy dalej. I ta transportacja, jesteśmy teraz na dachu naszego budynku. No nie, w sumie nie dorobiliśmy się jeszcze budynku, po prostu na dachu budynku, w którym mieszkamy. I tak, uznaliśmy, że... O, to sobie wyprostuję, tak. Uznaliśmy, że teraz na chwilkę jednak zasiądziemy. Mówiłam, że nie lubię siadać, ale na chwilkę zasiądziemy. I po prostu pierwsze podsumowanie naszych 6 miesięcy w Australii. Także tak, najpierw zadam Ci pytanie. Opowiedz o swoich przeżyciach, o jak się czujesz z tym, że jesteśmy tutaj 6 miesięcy już? Całkiem jest to cały czas nierealne, szczerze mówiąc. Tak jakoś czasami to dalej do mnie nie dochodzi z jednej strony, bo tak długo planowaliśmy ten wyjazd tak naprawdę. Przez wiele lat, kiedy praktycznie się znamy, to było to wspomniane.
No tak, no właśnie najbardziej chyba jak sobie pomyśleć, że rok temu przygotowywaliśmy się do ślubu, bo też zaraz będzie nasza pierwsza rocznica ślubu. Rok temu przygotowaliśmy się do ślubu. Jeszcze wiedzieliśmy, że z tym ślubem wiele rzeczy jest związanych, to, że będę zmieniała nazwisko w dokumentach, wszystko i jeszcze tak naprawdę wtedy nawet nie aplikowaliśmy chyba o wizę jeszcze, co? No nie mogliśmy, bo nie miałaś nowych dokumentów, nie wiedzieliśmy właśnie. jak długo one zajmą i nie wiedzieliśmy, czy można aplikować i potem zmienić nazwisko i jaki to jest proces. A tak, no tak i rozmawialiśmy, pamiętam, z panem właśnie z agentem migracyjnym, który nam pomagał, ale, czy to pani była, ale pani powiedziała, że lepiej jednak poczekać, aż zmienię to nazwisko i wtedy po prostu zrobić wszystko, bo z tą zmianą nazwiska też jakiś tam problem był. No ale tak, przygotowywaliśmy się rok temu do ślubu, nie wiedzieliśmy jeszcze tak naprawdę, że za rok będziemy już tutaj pół roku, to już w ogóle. I no moje odczucia są takie, tak, też, że dalej nie wierzę, że w ogóle jesteśmy tutaj. Po drugie nie wierzę, że jesteśmy tutaj już pół roku, to jest naprawdę kawał czasu, że mamy tutaj już pracę, mieszkanie, znajomych i że jest takie... Osiedliliśmy się bez gwarancji długiego pozostania. Tak. Osiedliliśmy się, znaleźliśmy swoje gniazdo, ale mogą nas jeszcze z gniazda wykurzyć. Też churrosy z nutellą. Patrzcie, tyle nutelli za $3. Patryk nie jest zadowolony, bo w sklepie był cały słoik za 11. I nie pozwoliłam mu kupić. Odchudza mnie i nie karmi. Czy one nie powinny być większe? Nie. Są chrupiące bardzo. Oleju grubo tam było. Nutelli też grubo tu jest. Kolejną rzeczą, którą uważamy jest taka bardzo ciekawa, jest to, że Australijczycy, mimo że to są ludzie jak każdy inni, naprawdę nauczyli nas wiele rzeczy. I ogólnie nauczyliśmy się rzeczy, co tam nazwać można to rzeczami? Może nauczyliśmy się stylu bycia, że tak powiem, bardzo od nich. Jakby zobaczyliśmy, jak oni żyją i jak to na nich wpływa. Mniej więcej chodzi nam o to, że po prostu z naszego doświadczenia ludzie, których my poznaliśmy, są bardzo pogodni. Są tacy, że coś się sypie, coś nie wychodzi, ale nieważne, my możemy to rozwiązać, trzeba po prostu robić wszystko, żeby to rozwiązać, trzeba się nie przejmować i po prostu takiej, no jak byś to nazwał? Brak pośpiechu i brak stresu w życiu po prostu jakby. Tak, brak niepotrzebnego stresu. Niepotrzebnego, tak. Jeżeli coś jest negatywnego, co się dzieje, jest to poza ich wpływem, po prostu nie mają na to wpływu, to po prostu no okej, jedziemy dalej i tyle. Tak, ale też zauważyłam właśnie, że przebywanie wokół takich ludzi, tak jak ja na przykład w pracy mogę podać przykład dyrektor właśnie firmy, w której pracuję, to jest najbardziej pozytywny człowiek, jakiego ja spotkałam od dawna. On naprawdę, rzeczy mu nie idą, on ma kupę pracy, on nieważne, przychodzi codziennie, jest uśmiechnięty, zawsze się zapyta, co u Ciebie, zawsze się zapyta i to nie jest taka typowa gadka, że o, co tam, tylko po prostu on naprawdę się interesuje tym, co jest u nas. Potem jak ja powiem, że na przykład idziemy gdzieś tam, to on się w poniedziałek przyjdzie i spyta, o, poszłaś gdzieś tam, jak tam było? Tak po prostu, jak się przebywa wokół takich pozytywnych ludzi, to samemu się to łapie wszystko i chce się być taką pozytywną osobą i wydaje mi się, że to dużo nas wpłynęło tak, że jesteśmy tacy bardziej... Lepiej się żyje, łatwiej i tak weselej ogólnie. Tak, dokładnie. I wydaje mi się właśnie tutaj też z tego wszystkiego można wyciągnąć taki wniosek, że bardzo ważne jest to jednak w jakim środowisku się otaczamy, jakimi ludźmi się otaczamy i jak bardzo to wpływa też na nas. Kim się zadajesz, tym sam się stajesz. Takim się stajesz, tak. Blisko byłeś. Ale tak, no tutaj to jest zdecydowanie coś, co zauważyłam, co chciałam tak podkreślić, po prostu fajnie. Teraz powiedz o swoim najlepszym wspomnieniu z tych poprzednich 6 miesięcy. Nawet nie musi być jakieś najlepsze, po prostu coś, co Ci zapadło w pamięć. Coś, co mi zapadło w pamięć. Bardzo zapadła mi w pamięć ta wycieczka, co mieliśmy na Moreton Island. Co wyjechaliśmy sobie z miasta, popłynęliśmy sobie na wyspę tą. Tam było mega różnych ciekawych rzeczy, można było zobaczyć. Takie bardziej turystyczne, a tak. No ale to może takie być turystyczne, no co, wspomnienie. Ze wspomnień najbardziej tak zgaduję, jak lądowaliśmy tam i to było takie wow i takie niedowierzające i potem każdy krok po kroku, kiedy się osiedlaliśmy po prostu, każdy był taki, który, ważny. Dla mnie jedno wspomnienie, jakie mi pierwsze od razu przychodzi do głowy, to jest coś, co w ogóle nawet tam chyba, nie wiem czy na filmiku nagram, na pewno nagram na Instagramie, że właśnie pierwszy raz jak pojechaliśmy do South Banku,
I tam wiesz, jak jest te kwiaty te fioletowe rosną. No. Ja mówię do ciebie, a ty co? Głodny jestem. I tam te kwiaty fioletowe rosną i właśnie pamiętam, że wtedy wyszliśmy z tych kwiatów i pierwszy raz jakby zobaczyłam ten widok właśnie, że jest ta rzeka, że są te budynki i jakby to takie, co dla mnie jest dalej takim najładniejszym miejscem w tym mieście, takim najbardziej, gdzie można się tak wyluzować, gdzie ja tylko idę i po prostu mój mózg od razu jest wyluzowany. To właśnie tam i to właśnie takie wspomnienie mam, gdzie byliśmy tam pierwszy raz i ja pierwszy raz to wszystko zobaczyłam. To było takie wow. Bo po wylądowaniu to ja w ogóle po 14 godzinach w samolocie to ja nawet nie wiedziałam w sumie, gdzie ja jestem. Mogłam równie dobrze być w Polsce i bym uwierzyła. Ale no to było zdecydowanie takie najfajniejsze wspomnienie. No to jest genialne ogólnie, takie, że można padać się wyluzować, tak człowiek się trochę czuje jak na wakacjach w środku miasta, co jest takie niespotykane. Tak, naprawdę. Bo jest tak relaksujące, wszędzie ławeczki, są wszędzie leżaki, jest ta plaża miejska zrobiona, wszędzie trawa, parki. I też ludzie, tak jak wiesz, jak widzisz tam ludzi, tych to też jest tak, że oni wszyscy a to sobie jeżdżą, a to biegają. Wszyscy właśnie bez zmartwień. A jakieś masz najgorsze? Nie mieliśmy chyba za Karaluchy. O, karaluch nad łóżkiem w środku nocy. Tak, to jest jedno z moich gorszych wspomnień życiowych. Ja wiem, zaraz wszyscy mnie wyśmieją. Ho, pojechała do Australii i się karaluchów boi. Ale tak, się boję. I spaliśmy w nocy, ja słyszałam tuptanie. Tak, ja słyszę takie rzeczy, słyszałam tuptanie karalucha w nocy. Przebudziłam się, szybko złapałam za latarkę, patrzę, karaluch nad nami. Ja uciekam z łóżka, Patryk jeszcze nie wie co się dzieje, bo on spał. Karaluch spada na łóżko. Najgorsze wspomnienie. No a co? Pająków dużych nie widzieliśmy. No nie, no Ani tylko karaluchy. węży. Jest chyba lepiej karalucha niż pająka lub węża. Nie, ja już mówiłam. Wszystko to jest lepsze od żab, ale strasznie się boję żab. Strasznie, naprawdę. Nie widzieliśmy tu jeszcze żab, ale słyszeliśmy, że jak kiedyś widzieliście zdjęcie... Widziałem, jak biegliśmy przez park raz. To ja nie widziałam wtedy. Na szczęście. Ale jak kiedyś widzieliście zdjęcie toalety i tam jest pełno żab i to jest że zdjęcie z Australii, już potwierdzaliśmy z ludźmi, którzy to widzieli, to zdjęcie jest prawdziwe. I to jest zdjęcie z moich koszmarów. Nie pająk w domu, to zdjęcie z żabami w toalecie jest zdjęcie z moich koszmarów. A pająka to bym na vloga przynajmniej nagrała, no. No, żaby raczej. Żaby nie. My tu gadu, a jeszcze czeka na nas sernik. Żeby nie było, że my jesteśmy tacy bardzo niezdrowo jedzący na co dzień, bo to nie jest nieprawda. Piątek i kalorie się nie liczą. Tak, w piątek kalorie się nie liczą, jak możecie spojrzeć na przykład pierwszy. Ale teraz po prostu otworzyło się, nie wiem czy się otworzyło, ale jest bardzo fajne miejsce w Brisbane i oni tylko dzisiaj i jutro serwują serniki na patyku i to niezwykłe serniki, bardzo fajne, więc pojedziemy, weźmiemy chyba jednego na pół, nie? To nie jest, że dzisiaj chyba, to po prostu oni Nie. też serwują. Ale nie zawsze, w sensie chodzi, że tylko w piątek i w sobotę. A możliwe, nie wiem. Pojedziemy, zobaczymy.